18 minut po godzinie 12, no i ciężko pewnie byłoby mi mówić z uśmiechem przyklejonym do twarzy, więc postaram się opanować, co nie będzie łatwe, bowiem przede mną, naprzeciwko mnie w studiu przyradiowej, proszę Państwa, Jennifer Batten, legendarna gitarzystka uznawana za najlepszą rockową gitarzystkę świata, grała na trasach Michaela Jacksona, także między innymi z Jeffem Beckiem, no a dziś koncert w Olsztynie, a dziś rozmowa w Radiu Olsztyn. Hello Jennifer, welcome. Hey, how are you? Good to be here. How are you? I'm doing good. Yeah, the sun is shining out there. It's beautiful town. I really like this town. No proszę. Yeah. Jak Państwo słyszą, Jennifer ma się nieźle. Piękna pogoda. Olsztyn podoba się Jennifer. No, it's your first time in Olsztyn, yes? But not in Poland. No, I was here before, one time before. But in Poland, gosh, it's been many times now. Starting with Michael Jackson in, I think, 1992 maybe, or maybe the Bad Tour, I don't remember. But I've come back for guitar clinics, and I've been touring with the band I'm with now for 5 years, I think. How do you like in here? I like it a lot. It's a beautiful country. For many years, I only saw Warsaw, you know, and or Krakow. And now other cities. Now I see lots of cities. It's a beautiful country. Jak Państwo słyszą, I will translate. Jennifer była w Olsztynie już wcześniej nawet, a w Polsce wielokrotnie, nie da się tych razów i tych koncertów policzyć, i nawet z Michaelem Jacksonem w latach 90. I jak zauważa nasz gość, Olsztyn to piękne miasto. Wcześniej była tylko Warszawa, najczęściej odwiedzanym miastem przez Jennifer w czasie koncertów, no ale inne miasta Polski także widziała i także je docenia. No a teraz zapytam naszego gościa oczywiście o to, o co i Państwo chcieliby zapytać, bo te wspomnienia są zawsze najciekawsze, czyli współpraca z Michaelem Jacksonem, bo przypomnijmy, że to były te 3 najważniejsze trasy koncertowe Michaela Jacksona, czyli Bad, czyli Dangerous i czyli History. I to właśnie tam ta wspaniała gitarzystka z burzą białych włosów grała najważniejsze solówki w tych najważniejszych utworach. So these are probably questions you hear very often about your collaboration with Michael Jackson, and I will ask you about it, of course, too. Sure. So which moments you remember and maybe cherish the most? Oh God, there's so many since it was over 10 years. But I think the most memories that stick out are from the Bad Tour, because everything was brand new. Landing in Japan and seeing what a different culture that was just exciting and outstanding. And yeah. Michael himself? Yeah, being on stage with him for the first time, because I was nervous not knowing how I would feel playing for, I think it was 50,000 people. But we rehearsed so much that I was joyfully relaxed. Yeah, so it was a pleasure only? Well, when you're on the road for a year and a half, there are days that aren't so good. It can get kind of lonely. I mean, this was before the internet when I was on the Bad Tour, so communicating with friends back home wasn't so easy. But for the most part, it was great. Adventure. Yeah, big adventure. To ja teraz Państwu przetłumaczę, I will translate. Że najbardziej wspomina Jennifer trasę z Michaelem Jacksonem, która nazywała się Bad, i to była ta największa trasa, ta pierwsza największa trasa koncertowa Michaela Jacksona. Prawdziwa przygoda i właściwie sama przyjemność, same miłe wydarzenia. Nie było wtedy internetu, więc nie było możliwości, żeby się na bieżąco kontaktować z bliskimi, więc pewne oderwanie od domu, od tego, co się działo. No i Michael Jackson, który był fantastyczny. How did you call him, Michael Jackson? It was creative tornado. Tornado, yes. Yeah, because, I mean, so many artists, they might be known for their music or certain aspects, but he had it all. Music, dance, the vision, every videos, of it. Yeah, and cutting edge things that people had never seen before, like flying off the stage with a jetpack. Yes. I mean, not only who does that, but who can afford to do that? So it was the top tour out there. He was probably demanding, yes, also. I wouldn't say demanding, because that sounds negative. He expected a good show. He expected us to be consistent and to do our jobs well.
And that was not difficult because everybody was excited about being there. A teraz zapytałam Jennifer o to, jak wyraziła się kiedyś o samym Michaelu Jacksonie. Wyraziła się creative tornado, czyli tornado kreatywności. No i Jennifer potwierdziła to i wyjaśniła, że chodziło o to, że Michael Jackson pilnował absolutnie wszystkiego na scenie. Pilnował, żeby to było wielkie show, było to wszystko bardzo nowe, pojawiały się nowe patenty na choćby fruwanie nad sceną. Kto mógłby sobie na to pozwolić, kto mógłby za to zapłacić? No tylko on, żeby to wymyślić, później spowodować, że to się stanie. Fantastyczne show, zresztą wszyscy to wiemy, kto z nas nie widział choćby fragmentu koncertu z tej trasy Beck. No i teraz, proszę Państwa, zrobimy krótką przerwę. We'll do the break for a music, okay? And this is, of course, also the song of Michael Jackson, Beat It. Yeah. This song is very important for you, yes? Oh, that song bought me a house. Ta, no właśnie, czy Państwo to słyszą? Posłuchamy piosenki Beat It, a to jest bardzo ważna piosenka dla naszego gościa, dla Jennifer Batten, bo dzięki tej piosence kupiła sobie kiedyś dom. Czyż te piosenki nie brzmią ciągle fantastycznie? Michael Jackson i Beat It. To jest ta piosenka, o której przed momentem nasz gość, czyli Jennifer Batten, legendarna gitarzystka, przypomnę, która grała na tych wielkich trasach Michaela Jacksona, czyli Dangerous, wcześniej Beck, a później History, o której to piosence Jennifer Batten powiedziała, że dzięki tej piosence kupiła sobie dom. No i ja teraz zapytam ponownie o to, bo to jest przecież fantastyczna, ciekawa historia. So please tell us more about this song and your house after Beat It. Yeah. Well, I'll tell you, the first time I heard Beat It, I was at a band rehearsal, and we all stopped because the solo was so different and so unique. We just were stunned by it. And I went home and tried to learn it, and I gave up 3 times before I finally figured out what he was doing. And that was cassette tapes. And I would slow down the cassette and be mystified over and over again. But I finally figured it out, and when I auditioned for him, the last thing I played was Beat It. So I think that's the reason I played with him. Or one of, probably the strongest reason, because I could play that solo. That was why he wanted a rock guitar player. Yeah, and he loved it, Michael, yes? Your way of playing the solo. Yeah. It was kind of funny because all the time we were rehearsing, nobody was getting much feedback. We were just doing our job day after day. And when we went to Japan, which was the first part of the tour, he shut down the Tokyo Disneyland so we could play without the riffraff. And he surprised me. He came up behind me when I was in a shop and tapped me on the shoulder and said, "I really like how you're playing Beat It." So that made me very happy, and I thought, yes, success! I made it. Big success. Great story. I will translate. Yeah. No, jak Państwo słyszeli, z tą piosenką wiąże się cały początek tej przygody, jeśli możemy to tak nazwać, Jennifer Batten z Michaelem Jacksonem i z graniem z jego zespołem na tych wielkich trasach. A było to tak, że kiedy zespół już spotykał się, żeby odbywały się próby, odbywały się około 3 miesięcy przed rozpoczęciem trasy, no to Jennifer otrzymała kasetę z tym solo, z tą linią melodyczną i 3-krotnie rezygnowała z tego grania, bo okazało się, że jest to niezwykle trudne. No w końcu się to udało i to udało się tak dobrze, że Michael Jackson był zachwycony tym, jak właśnie Jennifer podeszła do solo w piosence Beat It. No i wiąże się z tą piosenką jeszcze jedna historia. Japonia, Tokio i Disneyland, który Michael Jackson specjalnie dla swojego zespołu w czasie trasy zamknął dla zwiedzających. No i zespół mógł się tam po prostu swobodnie pobawić. I wtedy Michael podszedł do Jennifer, klepnął ją w ramię i powiedział: no naprawdę, grasz fantastycznie to solo w piosence Beat It. So, let's talk about your collaboration with some Polish artist. Yeah. Doda. Yeah. Do you remember this? Yeah, it was 7 years ago. Is that all? It seems like it was 100. Yeah. Yeah. A solo for the song Bad Girls. Yeah. I'm not a bad girl.
Just because I did the solo, okay. Don't think ill of me. Yeah, it's just so wonderful, the state of the internet, where, you know, I get people from all over the world that send me tracks to play on, and it's just wonderful to be able to go to work in your pajamas. It's really convenient, yes. And not have to leave the house. I love it. I spent this last winter, I did 6 or 7 different CDs for people, and I just really enjoyed it. You know, wake up every day and be creative. It's good. Mm-hmm. Doda, and now a Polish band here in Poland, yes? Yeah, I've been playing with Łukasz Gorczyca. Mm-hmm. He's the leader of the band and books the band and is a fine bass player. And he first brought me over for a festival 5 or so years ago, and that turned into a tour of me doing my solo shows, which is multimedia with film. And then the following years, he said, let's take the band out. So Tomek Dominique on drums, and this tour is fun because we've added a singer and a new keyboard player. Jarek, oh, these names kill me. Why? Jarek Małys, that's not so difficult. Yeah. And Krzysztof Huszil. Ah, okay. Yeah. So having a singer, we can give him a little bit of everything. I will translate. Yeah, that's a lot. Teraz Państwu przetłumaczę. Zapytałam o współpracę z polskimi artystami, no bo dowiedziałam się, że Jennifer współpracowała z Dodą. To znaczy ta współpraca odbywa się teraz w taki sposób, że można sobie solo gitarowe nagrać, jak Jennifer powiedziała, siedząc w fotelu w swoim domu w piżamie. No i tak to się stało 7 lat temu, piosenka Dody Bad Girls, no i tam właśnie solo na gitarze wykonała Jennifer Batten. Zapytałam także o ten band, z którym koncertuje teraz w Polsce. Polscy muzycy Łukasz Gorczyca i jego band. No i właśnie taki koncert także w Olsztynie, w wielu miejscach w Polsce. Jennifer poprosiła, żebyśmy zaprezentowali już na koniec naszego spotkania na żywo, w bliższych spotkaniach, piosenkę z płyty Gorczyca i Przyjaciele. To jest właśnie piosenka, w której Jennifer gra na gitarze, a gra jak to tylko ona potrafi. Ta piosenka nazywa się Luxury Hotel i za moment tej piosenki posłuchamy. Jeśli są Państwo ciekawi, a na pewno tak jest, jeszcze innych szczegółów z tej fantastycznej kariery Jennifer Batten, no to proszę słuchać Koktajlu Kulturalnego w najbliższą niedzielę, tam bardziej obszerna rozmowa, a w bliższych spotkaniach bardzo dziękujemy. Thank you very much. It was a pleasure to have you here live. Well, thanks for having me. This was fun. Jennifer Batten, legendarna gitarzystka, która grała na trasach Michaela Jacksona, także z Jeffem Beckiem była naszym gościem. Dziękuję. Thank you.